Bum, 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 bum. Ram, param, pam, pam. Witamy na kolejnym odcinku No Comment. Ja nazywam się Kamil Żynda, ze mną jest Tomek Widanka. Cześć Kamil. No i to jest kolejny odcinek No Comment. Dzisiaj będziemy rozmawiać dalej o zawiłościach blockchaina, o tym, co się dzieje na blockchainie, jak się zabezpieczać przed niektórymi sytuacjami, no i wyjaśnimy kilka pojęć. Także Tomku, może zacznijmy od tego, bo to taki temat jest bardzo szeroki, centralizacja kontra decentralizacja, CEX-y kontra DEX-y. Może porozmawiajmy chwilę, czym jest DeFi? Co to jest DeFi, jak to wygląda w odniesieniu do scentralizowanych instytucji obracujących kryptowalutami? Jak możesz coś powiedzieć więcej? Ogólnie DeFi to jest pojęcie od Decentralized Finance, czyli przeciwieństwo tego, co mamy w świecie obecnym, czyli scentralizowane finansjery. Tu mamy finanse zdecentralizowane. Głównie oparte właśnie o sieci podobne do sieci Ethereum, posiadające smart kontrakty, czyli oparte na smart kontraktach i interakcji między nimi. Różnica jest taka, że właśnie mamy zbudowany jakiś system skorelowanych ze sobą w jakiś sposób kontraktów, które jakby mimikują, można powiedzieć, jakieś działania finansowe znane dla nas z tego standardowego świata finansów. No i ta różnica, pojęcie tej decentralizacji jest rzeczywiście obecne, tylko trzeba sobie zadać pytanie, czy ta cała decentralizacja, otoczka decentralizacji różni się czymś od tej scentralizowanej finansjery, bo zawsze za tym DeFi stoi jakiś podmiot, rzadko grupa podmiotów, która ma pełną kuratelę i najpewniej pełne dostępy do danych środków. Także obecnie powiedziałbym, że mamy też dwie strony jakby wchodzące do DeFi. Pierwszą stroną jest jakby klient DeFi, który rzeczywiście, jeżeli wchodzi w DeFi w jakąś krótką interakcję, jest w miarę bezpieczny. Mówię w miarę, bo też istnieją ataki na tego typu osoby. Drugim jakby takim uczestnikiem głównym jest osoba, która powierza kuratelę środków tym zdecentralizowanym kontraktom i oddaje jakby swoje środki do dyspozycji, żeby na przykład czerpać zyski ze stakingu. I jakby ta grupa jest moim zdaniem dużo mocniej narażona na wszelkiego rodzaju ataki niż ta grupa sporadycznie z DeFi korzystająca na przykład do słapa na Uniswapie czy innych DEX-ach. No dlaczego ludzie korzystają właśnie z DeFi? W czym to jest lepsze niż scentralizowane instytucje finansowe? Znaczy, ja zauważyłem, że pojawiała się taka narracja mocna, że to DeFi jest jakby bezpieczniejsze. Tak, bezpieczniejsze i anonimowe. Anonimowe, tak, to prawda. Tylko trzeba pamiętać, że jakby jeżeli nie pozyskamy środków kryptowalutowych bezpośrednio poprzez wykopanie ich koparką czy coś w tym, albo nie dostaniemy ich od kogoś, nie wiadomo kogo, nie znajdziemy na ulicy, no to gdzieś jest ten punkt wejścia. Nie? Tak. Kupujemy je na giełdzie scentralizowanej, w której dostarczamy KYC, czy tam, nie wiem, w sklepie za rogiem, gdzie pokazujemy dowód przy większych ilościach. Także zawsze jest gdzieś ślad wejściowy, że mamy te kryptowaluty. I teraz pytanie jest, czy tego typu forma jakby anonimowości cokolwiek nam daje. Nie? Ja bym powiedział, że nie bardzo, bo i tak gdzieś kiedyś, jeżeli będziemy chcieli, no chyba że rzeczywiście zmieni nam się rzeczywistość i będę mógł wziąć swoje bitcoiny i postawić za to dom i moi wykonawcy po prostu chętnie dostarczą mi wszystkie pustaki i jakby wszystko pomurują, dostają w bitcoinach, będą szczęśliwi. Jeszcze długo z Kanga Pay. Tak. Jeżeli do tego kiedyś dojdzie, to rzeczywiście
będziemy mieli jakąś taką formę anonimowości jak przy gotówce, ale zawsze jest gdzieś ten punkt wejścia, nie? Gdzie ten ślad po nas zostaje. No i potem też ludzie mają przeświadczenie, że jeżeli te środki są w sieci, tak, no to zgodzę się, jeżeli nie wchodzimy w interakcję właśnie z kontraktami, protokołami DeFi i tak dalej, to te środki są bezpieczne. No chyba, że sami wtopimy, będzie pewnego rodzaju może jakiś atak socjotechniczny, tak na przykład siedzę sobie na Telegramie i pisze do mnie jakiś gościu standardowo. Farucz. Mówi, tak. Tomaszu, świetnie, że no bo oczywiście tam można sprawdzić imię, nazwisko, tam widnieje na profilu i po imieniu się ładnie zgłasza i pewnie straciłeś pieniądze na jakichś tam szemranych interesach, ale ja mam dla ciebie super inwestycje, nie? No i jeżeli ktoś naprawdę jest tak naiwny, że to łyknie, no to wtedy w takich przypadkach nawet to DeFi nie pomoże i ta własna kuratela na środka. Okej, no to powiedz mi teraz, jesteś tutaj autorem w naszej firmie takiego powiedzenia kolejny dzień, kolejny atak na DeFi. Tak, hack. Hack na DeFi, tak. Także jak mógłbyś rozwinąć, dlaczego masz takie przeświadczenie, no podejrzewam, że historycznie jakieś rzeczy, które się wydarzyły, mają na to wpływ. Także jak mógłbyś rozwinąć, co się za tym kryje? Swojego czasu sporo właśnie czasu spędzałem nad tym, żeby jakby poprzeglądać sobie różnego rodzaju ataki, co tam się działo. I powiem wam, że naprawdę niektórego typu błędy, które zostały wykorzystane do wyciągnięcia środków, to można powiedzieć podstawówka. To nie są błędy przystojące jakby programiście z wieloletnim doświadczeniem. Także często zapala się taka lampka, że kto tam tak naprawdę pracuje, nie? Po tej drugiej stronie. I właśnie można też spojrzeć szerzej. Nie? Mamy te wszystkie protokoły DeFi, mamy firmy typu, nie wiem, projekt typu Pepe. Ostatnio właśnie rozmawiałem z moim tatą i on powiedział mi: słuchaj Tomek, słyszałem taką sytuację, także nie wiem, czy to jest prawda. To wyniknęło z rozmowy, że tam deweloperzy Pepe po prostu nie dogadali się tam z zarządem i wyciągnęli środki, czy tam płynność z Pepe. Po prostu zabrali tam kilka baniek sobie i poszli, bo mieli dostęp po prostu do kluczy. Nie? I zwalili tą cenę, potem coś tam poprzepraszali. Nie znam jakby szczegółów. Jeżeli rzeczywiście takie coś się wydarzyło, to spoko, jeżeli nie, to sorry, że fake newsy. No ale powiedzmy, że coś takiego się wydarzyło. Także teraz pytanie, kto z nas wiedział, kto stoi jakby, nie? Za tym Pepe? Nie? Ile osób jakby znało tych twórców, tak jak Sławek, Łukasz pokazują się w internecie, nie? Spotykają się z ludźmi, nie są ludźmi anonimowymi. Tak powstają projekty, gdzie po prostu ktoś coś zrobi, robi się na to jakiś hype, bo mają tam, nie wiem, wrzucony jakiś kapitał spory na marketing skądś. No zawsze to zazwyczaj agresywny marketing jest przy tych projektach. Strzelają po prostu wszędzie, gdzie popadnie, coś się właśnie tam przylepi i uzyskują jakieś gigantyczne wyceny, nie? W milionach dolarów idące, gdzie za projektem nic nie stoi, nie? No bo teraz No hype stoi. no, jest to tylko hype i ludzie potrafią władować tam kupę pieniędzy, nie? A gdy mamy projekt typu ta nasza nieszczęsna Kanga, gdzie tu po prostu działa ta prężna firma, są super produkty, bardzo dużo osób używa jakby giełdy, firma adresuje jakieś realne problemy, nie? Zarzut jest centralny, nie? Centralna jednostka, tak. albo nie jest transparentna, nie? Teraz termin transparentności w DeFi, nie? Bo często się mówi, że DeFi jest fajne, bo tam pokazują na przykład te swoje kontrakty. Nie? Tak. No właśnie, są open source, to prawda. Tylko trzeba wiedzieć, że to open source niesie ze sobą zagrożenia. I tak jak powiedziałem, często te błędy to są błędy ludzi z podstawówki, bo teraz pytanie, kto stoi za tym projektem DeFi.
I pytanie teraz- też, czy to są celowe błędy, które ktoś wykorzystuje później, żeby wyciągnąć środki, czy to są Znaczy, po prostu jeżeli błędy merytoryczne. udostępnią kod i mamy kod w błędzie, błąd w kodzie kontraktu, nie? To rzeczywiście jest to dla kogoś, kto po prostu usiądzie, jest doświadczonym programistą, nawet nie zna języka składni, nie? Poczyta ten kod i mówi, o, tu jest błąd. To nie jest naprawdę rocket science, więc każdy, kto zobaczy ten kod open source'owy w internecie, powie, o, tu jest błąd i bez problemu go wykorzysta. Bo wszystkie te transakcje, które się dzieją na blockchainie, dzieją się w ramach jakichś instrukcji na tych kontraktach zaimplementowanych. I teraz wystarczy, że jest tam coś nie po kolei napisane, nie jest zła kolejność, jest jakiś po prostu bug przysłowiowy, który ktoś może wykorzystać, on go wykorzysta. W końcu znajdzie się ktoś, zwłaszcza, że dostęp do kodu jest jawny. Nie? I jeżeli nie byłby jawny, to istnieje szansa, że ktoś by go nie zauważył. Ale podejrzewam, że tak jak mamy klasy javowe, czy tam inne skompilowane rzeczy, to można je dekompilować, więc ten kod tak czy inaczej będzie dostępny. Nie? I ten kod kontraktów pewnie jest widoczny, można go wyciągnąć jakoś z EVM-a i jakby zrobić taki reverse engineering i sprawdzić, jak on działa. Także tam jest wiele niebezpieczeństw, nie? I trzeba zawsze pamiętać, że jest centralna jednostka, która stoi jednak za tym projektem. I podejrzewam, że właśnie dlatego, tak jak się mówi, że tam jakieś rządy chcą kontrolować DeFi w jakiś sposób, nie? To oni nie chcą kontrolować DeFi, tylko oni chcą właśnie weryfikować te jednostki, Które stoją za tym. tak, i czerpią z tego profity. Okej, no to teraz bo ogólnie taki pogląd w świecie krypto krąży, że DEXy są zautomatyzowane do tego stopnia, że tam nie ma właśnie, być może to jest właśnie taki mit, który możemy teraz obalić, że to są protokoły, które są samodzielne, że tak powiem, i one działają bez ingerencji osób, które jak już uruchomione zostanie, taka na przykład DEX taki, to on już sam działa bez ingerencji z zewnątrz i nie ma jurysdykcji taki DEX. Na przykład, że nie ma gdzie się zgłosić nawet, żadne państwo nie podlega pod żadne regulacje. No i teraz mówisz, że tam stoi jakiś podmiot, ale ten podmiot tylko czerpie korzyści z tego, czy on też jakby może mieć wpływ na działanie tego protokołu, jak on już został uruchomiony. To wszystko podejrzewam zależy od rodzaju DEXa, tak? Ale są takie DEXy, które są działające, uruchomione i tam już nikt nie ma jakby możliwości ingerencji w działanie tego DEXa, że one już są w pełni zautomatyzowane i pod żadną jurysdykcję i pod żadne regulacje nie podchodzą wtedy. Tak, jest możliwość napisania programu tego kontraktu, który rzeczywiście raz zdeployowany będzie działał zawsze tak, jak został zdeployowany i nikt nie ma możliwości jakby tam nic ruszyć. Ale w ten sam sposób nie mamy wtedy możliwości rozwoju tego produktu, tego typu rzeczy, więc najczęściej obecnie w DeFi'ach, nie wiem czy we wszystkich, bo tak nie siedzę przy tym tak na co dzień, ale robi się coś takiego, że deployujemy kontrakt proxy, który ma gdzieś tam jakąś implementację. Po prostu pośredni. Tak, czyli jakby rzeczywiście wołamy jakieś zdefiniowane metody, na przykład wystaw zlecenie, zdaj mi zlecenie, nazwijmy to zwał jak zwał, które wołają, rzeczywista implementacja jest w innym kontrakcie i ten inny kontrakt można podmienić. To znaczy, że jeżeli znajdą błąd w jakimś fragmencie DEXa albo będą chcieli zmienić w jakiś sposób działanie, dodać jakieś DAO do czegoś, cokolwiek, to mogą to zrobić, posiadając klucze prywatne do deployera danego kontraktu. Nie? I wtedy taką implementację można podmienić. Teraz pojawia się właśnie ta zależność, nie? Od tego centralnego bytu i osób, które mają dostępy do tych kluczy. Nie? Czyli jest grupa osób, która ma rzeczywisty, realny wpływ na zmiany w danym protokole. Nie? No ale to mówimy o DEXach, nie? Tak. A tak naprawdę DEXy bardzo rzadko są ofiarami ataków. Bo po prostu szkoda na to par. Nie? Największe jakby ofiary
największe łupy zdobyte przez hakerów, to jest łupienie bridge'y. Nie? Właśnie. I tam właśnie na bridge'ach bardzo dużo osób pokrzywdzonych to są te osoby, które właśnie przekazały kuratele swoich środków na rzecz bridge, nie? Czyli zdeponowały na przykład na płynność cross-chainową jakieś tam ilości swoich USDC. Bridge to jest taki protokół, który pozwala wymieniać na przykład USDT na USDC. To swap na jednej sieci, ale bridge z angielska Mostu. Tak. to mamy jakby, to jest taki most łączący często, nie zawsze bo są bridge na tej samej sieci i są bridge takie ekosystemowe wewnętrzne i są bridge cross-chainowe, czyli że robimy transakcje na jednym kontrakcie na jednej sieci i potem na drugim kontrakcie na przykład robimy redeem tych samych środków. Nie? No i właśnie tego typu bridge posiadają po pierwsze bardzo dużą płynność dostarczoną przez twórców i też osoby, które są skuszone w tym momencie zyskami. Nie? No bo możesz na przykład był hack ostatnio na multichain. Mogli tam zdeponować jakieś swoje środki na jakiejś sieci, dostarczyć płynność, żeby ludzie mogli wypłacać te środki gdzie indziej. Nie? No i tam to może nie tyle był hack tam, no chociaż tam poszły jakieś wypłaty nieautoryzowane i nikt nie wiedział dlaczego, bo niby tam potem są tam historie CEO zginął gdzieś. Najpierw zginął, potem on jednak w więzieniu jest, ale siostra zabezpieczała, potem siostrę też zamknęli, wiesz. I po prostu to są takie niestworzone historie, nie? Jak tego słuchasz, to mówisz, kurczę, trudne sprawy trwają, nie? Tak. Także co mamy jakąś historię z DeFi, to najczęściej jest to dostęp nieautoryzowany do kluczy, które mają po prostu pełną kuratelę nad środkami. Nie? Okay. Największy hack na DeFi to był hack Ronin Bridge'a. Ronin Bridge to był taki subnet pod Ethereum, który przenosił środki jakby z tego z głównej sieci mainneta Ethereum do jakby ekosystemu Axie Infinity. Nie? I tam było bardzo dużo pieniędzy. I ludzie, którzy dostali... Teraz może jak działał Bridge? Bridge działał tak, że tam, żeby nadać transakcję, to było 9 walidatorów. I wystarczyła większość, czyli 5 z 9, żeby transakcja została zatwierdzona. Czyli to można sobie to tłumaczyć jako taki multi-sig wallet, po prostu, gdzie 5 z 9 potwierdza na nadanie transakcji. Nie? No i po prostu atakujący dostali dostęp, jakby dorwali te 5 z 9 kluczy akurat Axie Infinity. To dla mnie niestworzona historia. No bardzo nieprawdopodobne. W jaki sposób ktoś bez inside newsów mógł to zrobić, nie? Naprawdę i tam tłumaczyli się też właśnie socjotechniką, że tam człowiek zawiózł niezabezpieczenia, zgadzam się. Jakby dostanie się na 5 różnych serwerów w różnych serwerowniach, bo no chyba, że stały jakby obok siebie w jednym pokoju, może tak być. Nie wiadomo, kto tam pracuje, tak jak mówię. To jest rzecz nieprawdopodobna, nie? Tego typu wyciek. No i tam po prostu wzięli ponad 600 milionów dolarów. Tam było 170 ileś tysięcy Ethereum, jakieś grube miliony USDC. Kosmiczne pieniądze, nie? I wio. Nikt tego nie odzyskał już? Przebridżowali to, część środków było poblokowanych, wiadomo, no bo jeżeli tam masz coś w USDC, ktoś szybko zareaguje, poinformuje Circle, to oni tam mają centralną kuratelę nad adresami i mogą powiedzieć, ty blokować. Nie masz, nie? Także jakby wykreślałem ci z Ledgera te miliony, nie? Które masz, nie masz. Także część środków na pewno była zabezpieczona, część poszła na jakieś Bored Ape'y i inne badziewia. Jakby rozeszła się, nie? Na pewno trafiła do jakichś Tornado Cashów i innych misterów. Jakby naprawdę potem, jak już wyciągną takie pieniądze, to potem to, co im się tam uda wyprać i wyciągnąć gdzieś, to ich, a resztę się jakby zablokuje, nie?
Ile odzyskali, nie wiem. Nie wiem, czy oni sami wiedzą i czy to odzyskanie to jest tak naprawdę, czy cokolwiek i kiedykolwiek jakby wróci do osób poszkodowanych, czy nie. Nie? Po prostu cały ekosystem dostał obuchem i tam. No. I tego typu właśnie haków na te bridge jest multum. I multum będzie, nie? Bo zawsze te bridge jakby. A to zawsze wynika z tego, że jest jakiś błąd w protokole, czy ktoś wykorzystuje jakoś, no właśnie, jak to rozumieć? No te ataki na bridge pojawiają się z jakiego powodu głównie? Właśnie jest No bo- różnie. Czasem no. jest błąd w protokole i na przykład ktoś wymintuje tokeny, których nie powinien móc wymintować, nie? Mhm. I nagle ma na sieci, jeżeli jest cross-chain bridge, jakieś tokeny, których nie powinien mieć i tak jak był hack na BNB chainie, nie? Mhm. Po prostu skołowali sobie 2 miliony BNB z powietrza i przenieśli je właśnie na ten główny chain, a potem na tam Venus DAO wzięli pożyczkę różnych stablecoinów pod zastaw tych BNB, nie? Których nie powinno być. Okej. Po prostu się zmaterializowały. To tak jest, jak się ma nieograniczoną podaż swojego tokena. Nie? Tak. No, po prostu. Stworzyły się. I były też inne, bo jeżeli masz bridge cross-chainowy, nie? I wpłacasz na przykład prawdziwy Ether na Ethereum, to dostajesz taki wrapped Ether na jakiejś tam Solanie. Nie? No i też były tam bridge, które właśnie miały jakieś dziury i mintowali tam jakieś setki tysięcy Etherów sobie na jednej sieci, potem czyścili te prawdziwe Ethery, wyciągali na Ethereum. Nie? Okej. Potem mają to Ethereum na drugiej sieci i właśnie znowu im szybciej, to pierwszy, tym lepszy, nie? Na pralki tam i tak dalej, bo to, żeby to poblokować, to też jest problem, nie? Bo masz bardzo rozległy ekosystem w ogóle blockchaina i firm powiązanych, nie? Jeżeli wpłacisz tu na CEX-a, to CEX musi zblacklistować Tak. dany adres i jakby nie interpretować, że tam są środki, cokolwiek, nie? Że to rzeczywiście jest na blockchainie, tylko nie ma jakiegoś elementu blockchainowego wykreślania sam, nie? Czegoś Okej. takiego nie ma, więc musisz jakby skontaktować się ze wszystkimi dużymi podmiotami, które oferują dużą płynność, żeby powiedzieć, to jest oszust, nie? Okej, tak jak myślisz przyszłościowo, czy przyszłość jest w DEX-ach, czy w CEX-ach? Bo tak ogólnie pogląd jest taki, że ludzie widzą przyszłość tylko w DEX-ach, no z racji, rozumiem z jakich powodów, no podejrzewam, że powodów, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, anonimowości i tego, że nie podlegają pod żadnej jurysdykcji, czyli jakby no... Problemy z legislacją. Tak, problemy z legislacją, no ale z drugiej strony mamy CEX-y, które no, instytucje finansowe czy jakieś organizacje, które chcą być wiarygodne, no nie mogą korzystać z DEX-ów, podejrzewam. W przyszłości nie będą miały, tak? Będą musiały korzystać dalej z CEX-ów. No ale jak według Ciebie, gdzie jest ta przyszłość? Czy leży po środku, że będą i DEX-y i CEX-y i część będzie korzystała z tego, część z tego, czy przyszłość wszystkich CEX-ów jest w DEX-ach, tak? Już powiem, może mieszając trochę. Ja bym powiedział, że pomiędzy. Na pewno pomiędzy. Tak jak inwestowałem, znaczy miałem tam jakieś konta brokerskie, zawsze zakładając konto brokerskie podaję jakby na tacy swoje pełne dane, wyciągi z rachunków, informacje ile chcę inwestować i tak dalej. I jakby często przy takim podejściu jakby nie zastanawiam się za bardzo. Jest to jakaś firma zobowiązana, jest tam napisane, kto jest operatorem moich danych osobowych i wtedy decyduje się jakby na powierzenie tych informacji danej firmie lub nie. Myślę, że tego typu jakby regulacje z nami zostaną, nie? I jakby próba oderwania się od tego, to rzeczywiście coś musiałoby się niedobrego stać z naszym obecnym systemem finansowym, żeby się od tego odeszło. No bo nie oszukujmy się, jeżeli obecnie, jeżeli system finansowy przetrwa, ten obecny, jaki znamy, fiatowski, to regulacje będą się tylko pogłębiały. Nie? Tam jakby żadnych poluźnień nie widzę. Nie widzę też jakby, nie ma tam dialogu poza tym. Z góry jakby te finansowe task force'y, FATF-y i inne dziadostwa narzucają jakby to, jak ma być i jak jest dobrze i wszyscy do tych wytycznych się po prostu dostosowują.
Także podejrzewam, że przy obecnym systemie gdzieś ten gateway, on-ramp w postaci ceksów, może niekoniecznie ceksów, co firm on-rampowych też Mhm. będzie. Nie? No teraz pytanie jest takie, bo to trzeba było rzeczywiście zgłębić temat, jak dużo ceksów padło ofiarą rzeczywiście, może nie błędów, bo błędy pojawiają się i tu, ale jak dużo ceksów padło ofiarą takiego wypływu środków i kradzieży przez może nie tyle założycieli, co osób z dostępami. Nie? Czyli był jakiś inside job, że te wszystkie giełdy padły, bo środki wyciekły. Nie? A na ile był to efekt jakiegoś błędu, gdzie rzeczywiście ktoś popełnił jakiś błąd i na przykład księgował na tym ceksie środki, które nigdy do giełdy nie przychodziły. Nie? Bo tego typu błędy też na pewno się gdzieś zdarzają i mogą być powodem po prostu upadku tego typu Mhm. giełdy. Jeżeli mamy z kolei DEXa i jest na przykład jakaś implementacja DEXa ogólnie dostępna, gdzie tak naprawdę możesz sobie to obrandować, zdeployować i masz DEXa, nie? I powiedzmy czerpiesz sobie z tego jakieś zyski, no to dalej masz jakiś produkt, który jest gotowy, jest rzeczywiście zamknięty. Istnieje szansa, że jest perfekcyjny i nie posiada błędów, ale ma jakiś ograniczony zbiór funkcjonalności. Nie? Mhm. I teraz nic nowego tam nie wymyślisz, nie wprowadzisz nowych funkcjonalności. I teraz jak zamarketingujesz coś takiego, tego jest multum, nie? Tak jak ceksów jest multum, teksów jest multum. To jest kolejny grzyb, który wyrósł po deszczu, nie? I teraz pytanie, czy to ci się do czegokolwiek przysłuży, nie? Żeby móc zaistnieć na tego typu rynku, musisz podejść do tego w ten sposób, że musisz dać sobie jakąś furtkę do rozwoju. I w tym momencie już te drzwi są szeroko otwarte, nie? No tak. I jakby ta myśl bezpieczeństwa, to można ją sobie wtedy schować w kieszeni. No o ile w ceksach jeszcze masz jakiś podmiot taki prawdziwy, tak, rzeczywisty, który jest podlega regulacjom jakimś, albo ma jakąś swoją jurysdykcję, no tyle w deksach, to tak jak już mówiliśmy wcześniej, no tam już pisz na berdyczów, nie? Bo Znaczy, już nie ma zupełnie właśnie do się jest pytanie, zwracać. czy rzeczywiście, bo można zdeployować sobie DEXa, nie? I tam na przykład Kanga i ta sama spółka, która jest tam operatorem giełdy ceksowej, może być operatorem DEXa. Mhm. Ale w większości przypadków deksy to są takie właśnie byty, które nie wiedzą, nie wiadomo kto za tym stoi. Bardzo Że podejrzewają, że jakiś Tak. typ na Discordzie coś tam. No, to jest na Discordzie. No właśnie. pytanie, trzeba sobie naprawdę stanąć przed lustrem w tym momencie i zadać pytanie, co ja chcę w życiu robić, nie? Jak wypowiadam swoje pieniądze jakiemuś typowi z minką na Discordzie, nie? No, Tak. no można tak żyć i można czuć się z tym bezpiecznym, no ale, że tak powiem, powodzenia, krzyż na drogę i lećcie, nie? Tak. No dobra, no to już jak jesteśmy właśnie o inwestowaniu i niebezpieczeństwie w inwestowaniu, to może chwilę porozmawiajmy o tym, jakie są najczęstsze typy ataków. No tu też możemy chwilę porozmawiać o tym, jakie są ataki właśnie na ceksy, bo już powiedzieliśmy o deksach, jak atakowane są deksy, no, ale może powiedzmy też, jeżeli możesz powiedzieć, bo podejrzewam, że były też ataki na Kangę. Jeżeli mógłbyś zdradzić, jakie ataki odpaliliśmy, czy jakiego typu to były ataki, bo to rozumiem, że były ataki socjotechniczne, gdzie jakiś phishing następował, albo ataki techniczne, czyli na same protokoły, tak, związane z giełdą. Jak mógłbyś coś przybliżyć, to... Tak, najczęściej ataki jakby na ceksy to nie są w tym momencie atak na samą giełdę, co na użytkowników, nie? I niestety najtrudniej jest obronić użytkowników przed nimi samymi. To znaczy bardzo dużo osób odpala Google'a i wpisuje frazę na przykład Kanga Exchange i żeby wyszukać naszą giełdę. Nie? I niestety my jako Kanga nie możemy się reklamować, ani inne firmy kryptowalutowe, ani w Google, ani na Facebooku i
innych tam platformach. No, są problematyczne mocno takie kampanie reklamowe. Z tego co mi wiadomo, to nie da rady, ale no przecież skamerowi to nie przeszkadza. I problem jest w tym, że pierwszą jakby informacją, która wyskakuje w wyszukiwaniu Google'a, to są ich reklamy. I skamer bez problemu sobie taką reklamę wykupi. Ona będzie wisiała godzinę, dzień, nie wiadomo ile. I strona będzie łudząco podobna do stron Kangi. Nie? Ale tylko przy pierwszym kroku. No i też tam możemy dodawać, sprawdź, czy w adresie mamy Kanga Exchange. Tak? Nawet skamer ma zupełnie inny adres strony i napisze, sprawdź, czy w adresie masz ten adres. Ludzie nie sprawdzają, nie? Wpisują login, hasło. No dobra, to skamer ma login, hasło, no ale Kanga jakby wie, że to nie jest dostateczne zabezpieczenie, więc wtedy prosimy użytkownika o wejście na swoje konto e-mail i kliknięcie w link. Tak? I dostajemy taki ważny, bardzo krótko token autoryzacyjny, który pozwoli zautoryzować tą próbę logowania. Czyli trzeba mieć dostęp do twojej skrzynki e-mail. Zgadnięcie tego tokena jest niemożliwe. Nie? I jakby autoryzacja bez dostępu do skrzynki e-mailowej. No to co robią skamerzy? Nie próbują zgadywać, no bo tak jak mówię, jest to niemożliwe. Tylko mówią, wystąpił problem z synchronizacją. No to synchronizuj swoją skrzynkę pocztową. No i proszę o podanie maila i co lepsze, ludzie podają. Hasło A też. potem hasło. I ludzie podają hasło. I w tym momencie dajemy komuś dostęp do naszej skrzynki, która jest naszym głównym mechanizmem bezpieczeństwa. No ale dobra, no to jeszcze mieliśmy farta 2FA, nie? Ustawiliśmy. No to skamer jak poprosi o 2FA, to też podadzą. I weź to przeskocz, nie? I teraz w tym momencie jako team produktowy i zespół programistów musimy się głowić, w jaki sposób, bo jest bardzo ciężko. Zabezpieczyć użytkownika przed nim samym. Dokładnie, jest bardzo ciężko chronić tego typu osoby robiące takie rzeczy. No i kombinujemy. Też na pewno będziemy wprowadzać jakieś nowe mechanizmy, które może uratują nawet takie osoby. No bo jakby nic nam z tego nie przychodzi, że ludzie podają atakującym wszystko na tarce. To jest właśnie tego typu socjotechnika. To nam szkodzi nawet. Co nie da. Zdecydowanie, Tak. tak? No bo przecież jak to? I próbujemy z tym walczyć. Bardzo dużo rzeczy robimy, żeby nawet jeżeli do tego typu włamania dojdzie, to blokować środki, wykrywać tego typu sytuacje i blokować środki, żeby nie wyszły na blockchain. Nie zawsze się udaje, ale no, walczymy. Nie? Jest to ciężka walka z nierównym przeciwnikiem, bo niestety ludzie nam tego nie ułatwiają. Także apeluję o rozwagę i jakby też nie podawanie tego typu danych na stronach phishingowych, o sprawdzanie zawsze adresu strony, tego typu rzeczy. No, Najlepiej to dodać do zakładek prawdziwą stronę i korzystać z zakładki, a nie korzystać z wpisywania w Google, Tak, bo skamerzy właśnie wykorzystują to, że nie do końca sprawdzamy adres i tam się może nawet różnić jeden piksel w jakiejś literce albo w cyfrze. I oni na podstawie tego, no ktoś na pierwszy rzut oka nie rozpozna, że to jest fałszywy adres, no i wejdzie się o rzeczy, wpisuje tak jak Tomek powiedział, hasło, swój e-mail dostępowy do konta i tutaj może się pojawić, a już w żadnym wypadku na żadnych stronach, oprócz stron, tam gdzie jest wasz provider mailowy, nie wpisujcie swojego adresu maila i swojego hasła do maila, bo to jest katastrofa już, tak? Jak ktoś przechwyci wasz dostęp do maila, może zrobić wszystko. No to Tomku, to teraz może chwilę, jak już powiedzieliśmy o stronie socjotechnicznej, no to teraz o stronie technicznej ataków hakerskich. No mieliśmy tutaj jakiś czas temu, nie wiadomo jeszcze z jakich powodów, no tam podejrzewaliśmy jakieś różne powody związane z aktywnością za naszą wschodnią granicą, to było z tym powiązane, no mieliśmy problemy z atakami na giełdę. Na czym te ataki polegały i wiem, że z sukcesem udało nam się je odeprzeć. Jak to zrobiliśmy? No, są to ataki typu DDoS, gdzie bardzo duży jakby ruch internetowy przychodzi nagle do naszych serwerów. No i
jakby wiążemy te ataki ostatnie, to nawet nie było ostatnie, bo to było już jakiś czas temu. Na pewno osoby, kilka które są miesięcy. z nami właśnie dłużej, pamiętają, że pewnego poranka po prostu strona Kangi nie działała. Były to ataki najpewniej związane jakby właśnie z panami do naszej wschodniej granicy. Bardzo duża część infrastruktury w Polsce też leżała. Bankowej. Tak, banki jakby nie bardzo sobie radziły z tego typu atakami. Nam udało się to ogarnąć dość szybko. Aczkolwiek chodzi to o to, że po prostu są grupy, które mają dostęp do bardzo dużej ilości komputerów na całym świecie. Pozyskują go głównie przez instalowanie trojanów i innych dziadostw na komputerach nie jakby świadomych osób, które potem te komputery używają do ataków skierowanych na jakieś infrastruktury. I tego użytkownik nie widzi. Tak. Masz po prostu komputer z Windowsem, tam masz sobie wirusika i po prostu używasz sobie normalnie komputera, a tam w tle lecą na przykład requesty do takiej Kangi czy do innych miejsc. Jakby obciążasz na tyle infrastrukturę docelową danej instytucji, że jej serwery po prostu nie wytrzymują. Nie? I w momencie, gdy tego typu atak się pojawia, no to cały team jest mobilizowany, wszystkie ręce na pokład i jakby na bieżąco trzeba to zwalczać, nie? Różnymi sposobami i jakby mitygować te ataki, nie? Wycinając część sieci, odłączając serwery, przełączając. Wszelakie tam sposoby są na walkę z tego typu atakami. No i właśnie tak walczyliśmy. I to jest tak, że w momencie, gdy atakujący widzi, że jakby jest podjęta próba obrony, trzeba pamiętać, że tego typu atak setek tysięcy komputerów w danym momencie jest kosztowny, nie? Więc atakujący musi widzieć, że on przynosi efekt, nie? I o ile na przykład walą w te banki leżą, stwierdzą, że im się opłaca i będą to robili przez cały dzień, przez 3 godziny, przez 5, nie będzie dostępu do banku, to jeżeli po drugiej stronie widzą jakby opór, nie? Że tam jednak lecą ci żołnierze i oni tam giną też od tego mieczy obrońców, no to jednak szybciej odpuszczają, nie? Albo zmieniają wektory i tam jeżeli czynnie jakby się broni przed tego typu atakiem, to on może też może nie chcą sami być absorbowani tego typu sprawami, bo mają inne punkty, gdzie po prostu ten atak przynosi efekt i nie muszą tutaj się zmużać, co tam jeszcze zrobić, żeby komuś zaszkodzić. Nie? Także rzeczywiście w ten sposób można zaszkodzić tego typu instytucji jak CEX, tak? Atakując jakieś fragmenty infrastruktury, no bo to zawsze padają jakieś fragmenty infrastruktury, bo giełda to nie jest taki jeden mały byt, tylko to jest jakaś duża infrastruktura i dużo jakby takich mikromodułów, które mają jakieś funkcjonalności i odpowiadają za jakąś część czegoś. Nie? Zawsze. No i teraz powiedzielibyśmy, no to DEXy, nie? No właśnie, tak. No bo przecież DEXy zdecentralizowane. Właśnie, o to chciałem. Od razu się nasunęło mi to pytanie, na które ty odpowiadasz, także właśnie. Tak. Jak to wygląda? Rzeczywiście, no DEXa teoretycznie, bo tego silnika wymiany na DEXie w ten sposób nie obciążysz, ale chciałbym powiedzieć, że silnika jakby giełdy też nie obciążasz. On tam sobie działa bez problemu, po prostu ludzie nie mają dostępu i zawsze z przodu DEXa, jeżeli wchodzimy w interakcję z DEXem, łączymy portfel i tak dalej, jest jakiś interfejs. I to ten interfejs jakiś będzie niedostępny. Więc tak naprawdę nie ma znaczenia. Czyli strona, na którą wchodzimy po prostu, adres jest niedostępny. Tak. Okay. I po prostu jakby wystarczą chęci jakiegoś złego aktora, żeby tego typu atak przeprowadzić i przy naprawdę dużym natężeniu ruchu
obrona przed nim jest nie tyle niemożliwa, co bardzo trudna, czasochłonna i kosztowna. Nie? Także każda jakby firma boryka się z tym samym. Nie? I nieważne, czy to jest giełda kryptowalut, czy to jest jakaś instytucja ubezpieczeniowa, bankowa, portal sprzedażowy, cokolwiek. Tego typu ataki, no, musi się znaleźć zły aktor, który chce zaszkodzić danej organizacji i wtedy próbuje. Nie? I widać po prostu w tamtym okresie, gdzie bardzo duża część infrastruktury w Polsce leżała, PZU tam leżało, A, ING chyba, MP. Raiffeisen, Tak, bank i tam jeszcze bardzo dużo Tak. banków i takich polskich instytucji po prostu leżało. To podejrzewam, że to był atak za wschodniej granicy, no i jakby też wektory ataku jakby się zgadzały z podejrzeniami. Nie? Także pamiętajcie, jeżeli nie chcecie być szyberką w rękach jakiegoś hakera, to nie klikajcie w nieznane linki, nie otwierajcie załączników w mailach od osób, których nie znacie, no bo to jest zazwyczaj taki wektor ataku, gdzie zainstalować trojana ktoś może u Ciebie na komputerze, nie? Zdecydowanie. Nie pobieramy załączników, nie klikamy PDF-ów z nieznanych źródeł. To jest podstawowa higiena internetu. Nie klikamy jakichś plików exe. Nie wiem tak naprawdę, czego tam się używa jeszcze na Windowsie, bo naprawdę Windowsa nie miałem od dawna. Maca też nie, więc Ty pracujesz na Linuxie, dla ścisłości. jestem tym takim mniejszym elementem układanki, którego nikt nie chce jakby. Tak. Nie warto go atakować. Także jeżeli ktoś jakby chciałby być w miarę bezpieczny, to pewnie wszyscy powiedzą, że Mac, świetnie, może tak jest, ja nie wiem. Ja mam Linuxa, jest ok. Czy stoisz po środku? No dobra, Tomku, no to takie mam pytanie do Ciebie jeszcze, no bo tutaj ostatnio rozmawialiśmy na kwadransie ostatnim rozmawialiśmy o tym, że DEA zostało zhakowane też poprzez atak typu address poisoning, tak? Czyli tam chodziło o to, że haker wykrył w sieci jakąś aktywność, wysłał jakąś małą kwotę na ten sam portfel i osoba, która robiła następną transakcję, skopiowała po prostu adres ostatniej transakcji i zrobiła następną transakcję, taką już większą, na ten adres, który był oszukany, tak? No i tutaj to warto się zabezpieczać się można w ten sposób przed tym, żeby sprawdzać dokładnie całość adresu, nie tylko pierwsze 4, nie tylko ostatnie 4 cyfry, co wszyscy pewnie robią, ale to od razu uczulamy, że lepiej jeszcze sprawdzić kilka w środku, żeby mieć pewność, że ten adres jest prawidłowy. No ale jeszcze, jak mógłbyś powiedzieć, jaki jest jeszcze taki najbardziej typowy atak właśnie hakerski na użytkownika, oprócz tych, które już powiedzieliśmy, oprócz właśnie address poisoning i phishingu takiego poprzez kliknięcie w link. No niestety bardzo często te ataki na użytkowników odbywały się też z winy deweloperów danego protokołu DeFi. Był taki przypadek, tak jak teraz może zauważyliście różnicę. Wszyscy z Was, którzy korzystają z Uniswapa. Obecnie, żeby wykonać handel na Uniswapie, trzeba najpierw zrobić approve na jakiejś określonej ilości tokenów. Jeżeli przekroczymy tą ilość tokenów swapując Uniswapem, to wtedy znowu poprosi nas o approve. I niektórzy pomyślą, kurczę, ale to popsuli, było tak fajnie, nie? Że ja tam raz robiłem approve tokena i potem sobie swapowałem, bo ja co chwilę robię swapy, nie? Tak. Potrzebuję tego, jest świetnie. Tylko powiem Wam, dlaczego oni to zrobili. Bo wcześniej ten approve dawał dostęp do nieograniczonej ilości środków. To znaczy, że jak coś poszło nie tak, to dany kontrakt mógł wyciągnąć wszystkie środki, dawaliście dostęp do wszystkich środków ze swojego portfela. Więc mieliście portfel, z którego ktoś mógł ściągnąć środki w nieograniczonej ilości. Teraz, mimo że jest to upierdliwe, dajecie dostęp maksymalnie powiedzmy do $200. I dany kontrakt, któremu udzielacie to uprawnienie, może wziąć od Was te $200, a nie kwotę nieograniczoną. Dlatego jest to teraz trochę bardziej upierdliwe, ale zrobione dla dobra użytkowników. Podejrzewam, że tam po prostu zwłaszcza, że te kontrakty, tak jak mówiłem często, to są te kontrakty proxy, gdzie implementacja może się podmienić i nagle dany
kontrakt, który już nie jest tym kontraktem co kiedyś, Mhm. może wypłacić środki. No, to też była chyba taka akcja, jedna z, że był wydany jakiś token. To był chyba token związany ze Squid Games. Taki Squid Game token. Był, coś takiego pojawiło się, tak. I ludzie po prostu Oszaleli wtedy. oszaleli. Tak, to był hype. Token tylko rósł. Nie? I problem z tym tokenem był taki, że on rósł dlatego, że nie szło go sprzedać. Nie? W momencie, gdy ktoś decydował się już mentalnie na sprzedaż, mówił, dobra, wejdę na Dexa, kliknął sprzedaj. Nie pykło. Nie mógł sprzedać. Nie pykło. Tylko jeden adres mógł sprzedawać. I w pewnym momencie wyglądało to tak, że ten kurs rósł, ludzie władowali pełno kasy, Mhm. dostali tych tokenów Squid równowartość i sobie ten gościu, który ogarnął tego rugpoola, tak liczy, patrzy i nagle bum, nie? Po prostu zrzucił tokeny Squid do zera, wyciągnął tą całą płynność, zrzucając tokeny na rynek i dziękuję. Dziękuję. Miło było. Tak. Nie wiem, ile trwał hype, ale to są właśnie tego typu tokeny i tego typu goście z Discorda, o których mówiłem, nie? Jakby, jeżeli chcecie tego typu ludziom ufać, to się zastanówcie. Ja też nie mówię, żeby ufać nam czy komukolwiek innemu, ufajcie tylko sobie, ale zawsze mierzcie ryzyko, nie? Swoją miarą. I na pewno jakby wchodzenie w projekt, to też bym apelował, wchodząc w jakikolwiek projekt. Teraz w ogóle mamy Bessę, więc też bym średnio w te projekty wchodził, ale wchodząc w jakikolwiek projekt, dowiedzmy się, kto za nim stoi, co wcześniej robił. Podstawowa analiza fundamentalna. Tak. Do your own research. Tak, sprawdźmy, a jeżeli nie mamy tych informacji, nie możemy ich znaleźć, no to po prostu odpuśćmy sobie tą super okazję. Bo naprawdę często polecam taki kanał jak CoffeeZilla. Tak, super. Bardzo lubię gościa, robi świetne materiały, długie, rzetelne, fajnie zmontowane No i wyjaśnia. i wyjaśnia całą sytuację. tak. Ostatnio właśnie była audycja, on mówił o jakimś gościu, który miał kolejny projekt, w którym on reklamował się swoją twarzą, nie? Ale on już miał na koncie kilka skamów i zaczynał od tego, że tam sprzedawał na eBayu towary na koncie kuzyna i potem oczywiście tych towarów nie wysyłał, nie? Jeszcze zablokowali tylko za konto. I to jest tego typu gościu. I on prowadzi projekt krypto jakiś i ludzie władowali w niego kupę milionów dolarów. Nie? I ja nie wiem, czy to świadczy źle o Amerykanach, bo to podejrzewam gdzieś tam z tamtego rejonu, czy po prostu ludzie są tak łatwowierni, ale to apeluję, nie róbmy tego, nie? Nie pompujmy tego typu. To jest właśnie to, co jest trudne w krypto i przez co ten rynek cały czas kuleje, mimo że mógłby już lecieć jak rakieta. Nie? Że pojawiają się tego typu właśnie projekty, tego typu ludzie i inwestorzy, że później wchodzi taki SEC, kongres i inne organizacje w Stanach i próbują bronić tych ludzi. Tych samych ludzi, których my niestety próbujemy bronić, którzy podają swój login i hasło do maila. Nie? I przez to cały nasz ekosystem obrywa, bo pojawiają się tego typu ludzie i pojawia się tego typu naiwny inwestor po drugiej stronie, który odda i zawierzy temu człowiekowi. Nie? Tak. A to jest serio gościu, który wielokrotnie, przynajmniej z tego allegedly, jak to się mówi, miał wiele już w historii skamów, które dotknęły jego inwestorów, nie? W poprzednich projektach i teraz, mimo że skamuje w tym projekcie, to jeszcze odpala w tym samym czasie kolejny i nagania na kolejny. Tak. A ludzie tam wrzucają pieniądze. Szok i niedowierzanie. No Tomku, to jeszcze jedną rzecz chciałbym tutaj poruszyć, taką, która też jest dla mnie ze względów marketingowych trochę problematyczna, no i dla użytkowników, bo na to się nabierają, czyli takie łańcuszki
można to nazwać, w komentarzach pod postami, na Telegramie, na Twitterze, na Facebooku, na wszystkich social mediach, gdzie pan Elon Musk na przykład mówi, że albo Kanga, czy ktokolwiek inny mówi, że no dzisiaj obchodzimy święto, bo jest jakaś rocznica, wyślijcie mi 0,2 Ethera, ja wam odeślę 3 Ethery albo 2 Ethery, 1 Ether. To nie ma znaczenia, zawsze wysyłają więcej, tak? No i tutaj warto, żebyśmy też podkreślili, że no takie rzeczy, no ja się przyznaję, prawie nabrałem, no nie, już jak miałem już wysyłać te środki na początku mojej kariery z kryptowalutami, bo to, nikt o tym wtedy nie mówił, tak? No to praktycznie się na to nabrałem, bo wszedłem w jakiś komentarz pod jakimś postem, wszystko wyglądało legit i prawie chciałem tym wysłać środki, no ale się zastanowiłem, no co za idiota będzie mi wysyłał 2 razy więcej. No i zacząłem czytać na ten temat, no niestety wtedy to były strony tylko angielskojęzyczne, no i znalazłem odpowiedź, żeby jednak nie wysyłać, tak? Także tutaj apel do was, bo to jest taka właśnie forma interakcji hakerów z nami, gdzie no bardzo łatwo jest się podszyć, bo założyć profil na Facebooku, którego nikt nie wejdzie i nie kliknie, tylko jest to samo zdjęcie profilowe, napisana jakaś nazwa. Tak, albo dodadzą jeszcze jakieś posty tam. Tak, dodali komentarze 10, dziękujemy. Ma dzisiaj urodziny, Tak. z tej okazji rozdajemy. Tak, i tam coiny, nie? 15 komentarzy, dzięki, że wysłaliście mi środki, super, tak, dziękuję za dodatkowe Ethereum. Także pamiętajcie, na pewno żaden oficjalny podmiot nie robi takich akcji w ten sposób, tak? No nigdzie nie wrzuci posta, znaczy w komentarzu do posta konkursu, który trzeba kliknąć i wysłać jakieś 0,2 Ethera i dostaniecie z tego więcej. To wykluczone, tak? Także pamiętajcie, przestrzegamy was przed tym, jeżeli pojawiają się takie komentarze na Facebooku, na naszym na przykład, prosimy was bardzo o zgłaszanie. No bo tak jak mówię, no ja się nie dałem nabrać, ale naprawdę już miałem blisko. Tak, jeśli nie wierzycie w to, że ludzie naprawdę się na to łapią, to proponuję wam kiedyś przeprowadzić eksperyment i zweryfikować to samodzielnie. Na przykład, gdy jesteście sobie na YouTubie i macie jakimś cudem włączone reklamy i nagle wyskakuje wam reklama, że właśnie tam jest jakaś audycja Ilona Muska live, gdzie tam gadają i właśnie on gada z jakimś tam swoim kolegą, z innymi CEO, gadają może o blockchainie, coś tam mówią, jakieś fragmenty z wywiadu czy jakiejś konferencji i właśnie jest tam taki latający pop-up, gdzie wysłać, jest pokazany może często QR kod, żeby sobie zeskanować, żeby łatwiej było wysłać te środki. Jest po prostu ten adres docelowy. Albo wchodzicie na jakąś stronę właśnie i tam pokazuje jakieś sztuczne transakcje, których Tak. oczywiście nie ma, bo ludzie, to nie jest tak, że ludzie wpłacają co chwilę i wychodzą te razy 2, nie? Zrobić taką stronę to nie jest problem. Ale zawsze gdzieś tam jest ten adres docelowy, na który wy macie wysłać i wejdźcie na ten adres i zobaczcie, ile tam rzeczywiście tych bitcoinów czy etherów przychodzi. Czasem się zdziwicie naprawdę, jak ludzie potrafią być naiwni. Także przestrzegamy jeszcze raz. Uważajcie na to, bo to jest bardzo powszechne. No ludzie, którzy wchodzą w świat krypto są nowi, no wierzą w takie rzeczy. No niestety, tak? Także przestrzegamy jeszcze raz. Nie klikajcie, nie wysyłajcie środków na takie portfele nieznajomego pochodzenia, które obiecują wam złote góry. Złote góry się nie zdarzają w rzeczywistości, tak? Za darmo to nawet mordę nie można dostać, tak jak to się mówi. Potocznie. Tak, potocznie. Także dobra, Tomku, myślę, że materiału mamy na dzisiaj już trochę. Tutaj może powiedzmy jeszcze, że jeżeli ktoś chce się dowiedzieć więcej na temat, jak się zabezpieczyć przed hakami, no to zachęcamy do Kanga University. Tam jest parę rzeczy takich opisane, jak unikać takich sytuacji, w których no, wasze środki są zagrożone. Oprócz tego prowadzimy też kampanię PR-ową Nie Pieprz, gdzie wyjaśniamy takie sytuacje. Można sobie poczytać o tym, jak się zabezpieczyć w sieci. No i zachęcamy was do subskrypcji, do lajkowania. Mamy nadzieję, że dzisiejszy materiał wam się podobał, no bo Tomek tutaj jest kopalnią wiedzy. Myślę, że jeżeli będziecie chcieli, wyjdzie do was taka prośba, potrzeba czy chęć, no to na pewno nagramy więcej takich materiałów. Dawajcie nam znać w komentarzach, na jakie tematy chcielibyście, żebyśmy porozmawiali, co chcielibyście usłyszeć, co chcielibyście, żebyśmy wyjaśnili. No my jesteśmy otwarci na wszystko. Myślę, że trzeba skorzystać z Tomka. Tyle mu wiedzy, także czekamy na informacje. No a teraz... Tyle ma wiedzieć, coś tam wiem. No. Coś tam wiesz, nie bądź taki skromny. Dobra, no to teraz przechodzimy do najważniejszego elementu naszego programu, czyli no, kopalnia wiedzy. Suche fakty. Suche fakty, fakty niebity, fakty autentyczne, jak to woli. No to teraz może ja zacznę dzisiaj, tak? Takim ciekawym faktem, który myślę będzie dla was taki, no, zainteresuje was i zmusi was do myślenia albo do innych działań. No to jest taki fakt, że
Człowiek nie potrafi polizać swojego łokcia. No a mój fakt jest taki, że zagotowana woda jest cięższa od wody zimnej. No to ja teraz jeszcze powiem o tym fakcie swoim, No. że 75% osób, które usłyszało ten mój fakt o polizaniu swojego łokcia, teraz próbowało go polizać. Dajcie znać w komentarzach, czy się na to złapaliście. Ja przyznam, że próbowałem. Daj się znać, czy się udało polizać przede wszystkim, tak? Dobra, Tomku, dziękuję Ci bardzo. Zapraszamy wszystkich na wtorek 9:30, nasz kwadrans Kangol regularnie co tydzień. Za tydzień na 19 w sobotę na kolejny No Comment. No a my tymczasem się żegnamy i do zobaczenia. Cześć. Dzięki, Tomek. Dzięki. Ale coś o łapkach? Coś, nie? Żeby gdzieś wkleić? Łapki. I łapki, dajcie łapki. A nie powiedziałem? Nie było łapek, nie było dzwoneczku. Kurde. No to będzie w bloopersach. No, Dobra. bo zapomnieliśmy. No to łapki w górę. Nie powiedziałem sobie, łapki w górę, dzwoneczki, subskrypcje, komentarze taktyczne. Bardzo Was prosimy, to bardzo nam pomaga. Tak, jeżeli Wam zależy, nam zależy. No nam zależy. Mamy nadzieję, że Wy też chcecie się dowiedzieć czegoś więcej, albo dowiedzieliście się czegoś więcej. Chcecie, żeby więcej osób o tym słyszało. Udostępnijcie ten materiał, będziemy Wam bardzo wdzięczni. A nóż widelec jakby kogoś to ochroni przed tymi stronami phishingowymi albo innymi dziadowskimi socjotechnikami. Tak. I ktoś nie straci tych środków. Sprawdzajcie adresy, nie klikajcie w fałszywe linki i nie wierzcie w to, że ktoś Wam da coś za darmo. Nigdy. Do zobaczenia. Cześć. Kurde, jeszcze tak tego. Mogą powiedzieć o tych anideskach, nie? Że inwestują tego typu rzeczy. Wiemy następny. Tam ciul. Tak, kurde. Stop. No nie, te początki. Te początki są najgorsze zawsze. Koloryfer. Wyrevolwerowany rewolwer. Książ mi w Trzcinie, w Czembrzynie. Kurczę, ty umiesz mówić.